Anna Szapi. Już ponad od 10 lat moją największą pasją jest cosplay i to właśnie jej poświęcam każdą wolną chwilę. A dzisiaj, razem z Wami, chciałam wspólnie wykonać hełm rodem z gry Skyrim. Wykonam go w całości z pianki Eva, czy jednego z najbardziej popularnych i przydatnych dla początkujących cosplayerów materiałów. W tym poradniku postaram się przedstawić Wam wszystkie podstawy pracy z tym materiałem, jak i również podzielę się z Wami różnymi przydatnymi trikami, czy właśnie jakimiś poradami, które wypracowałam przez lata pracy z tym tworzywem. Zapraszam! Zacznijmy od tego, czym jest pianka Eva. To tworzywo sztuczne ma naprawdę ogromną gamę zastosowań, ale w cosplayu przyjęło się, że świetnie sprawdza się przy zbrojach. Pianka jest niezwykle elastycznym i lekkim materiałem, który możemy kupić w różnych sklepach specjalistycznych w Polsce, w różnych szerokościach, grubościach i kolorach. Co ważne, materiał ten jest termoplastyczny, co oznacza, że możemy używać gorącego powietrza, aby formować go konkretne kształty lub nadawać mu fakturę. Z pewnych źródeł również wiem, że jest to świetna zabawka dla kitków. Narzędzia, które warto mieć podczas pracy z pianką, to np. opalarka, multiszlifierka z różnymi końcówkami, zestaw pędzli z włosiem sztucznym, nylonowym oraz papier ścierny, dobry klej kontaktowy czy cyjanoakrylowy oraz bardzo ostry nożyk. Na początek przygotujemy sobie wykrój. Poznajcie więc moją niezbyt urodziwą, ale naprawdę przydatną główkę do stylizowania peruk. Ta niezwykle stylowa czapka z taśmy sprawia, że główka ma po prostu większe wymiary i bardziej pasuje do mojej głowy. Jednym z najprostszych sposobów na stworzenie wykroju, który będzie idealnie pasował do Waszego ciała, jest oklejenie się folią i taśmą malarską. W moim przypadku używam właśnie manekina, który ma identyczne wymiary do mojej głowy. Następnie, używając nieścieralnego markera, nanoszę na taśmę linie, po których będę potem wycinała mój szablon. Pamiętajcie o tym, że wykrój po rozcięciu musi być płaski, więc dobrze przemyślcie swoje linie. Nie zapomnijcie również o liniach pomocniczych oraz oznaczeniach, tak żeby wszystko było jasne podczas klejenia. Wycięty szablon przenosimy teraz na papier, płasko rozkładając go na kartce. Tutaj również ważne będą oznaczenia. Kolejno czas przełożyć nasz wykrój na piankę Eva. Cały dzisiejszy projekt wykonuję z pianki o grubości 5 mm. Do tego celu możecie użyć jakiegoś długopisu czy nieścieralnego markera. Ważne jest, żeby te linie się nie rozmywały i zostały w miejscu, stąd np. takie rzeczy jak kredka czy ołówek raczej odpadają. Następnie wycinamy. Jeżeli cięcie będzie nierówne czy poszatkowane, to niestety potem nasze szwy na piance będą bardzo nieestetyczne. Naszą piankę możemy kleić naprawdę wieloma różnymi klejami. Ja osobiście najczęściej korzystam z cyjanoakrylu, czyli super glue. Dwie połówki wykroju łączymy następnie po linii, którą sobie wcześniej zaznaczyliśmy na szablonie. Ta czynność jest dość precyzyjna, więc nie śpieszcie się, dokładność jest najważniejsza. Po złączeniu pianka powinna uzyskać kształt takiego łuku. Niestety może być on lekko kanciasty i w tym momencie możemy użyć opalarki. To narzędzie generuje bardzo ciepłe powietrze, które możemy właśnie podgrzeć naszą piankę i zacząć ją kształtować. Możecie zrobić to w dłoniach, czy na przykład na jakimś półokrągłym opakowaniu, słoiku czy butelce. Tak przygotowane i uformowane połówki możemy złączyć paskiem na środku. Teraz pokażę Wam kolejny klej, którym cosplayerzy bardzo często łączą piankę. Klej kontaktowy, czy butapren, należy nałożyć cienką warstwą na obie powierzchnie, które będą potem łączone. Nie panikujcie, kiedy klej podeschnie. O to właśnie Wam chodzi. W tym momencie możecie połączyć obie połówki. Kiedy klej kontaktowy nie lepi się do Waszych palców, oznacza to, że jest on gotowy, żeby skleić się sam ze sobą. Tylko ostrożnie, to łączenie jest naprawdę bardzo mocne, więc w wypadku jakichś błędów może być problem z poprawkami. W tym momencie powinniście mieć w rękach połowę kuli, która będzie idealną bazą pod nasz hełm. Czas zająć się jego bokami. Odręcznie naszkicowałam szablon na boki hełmu i przyniosłam go na piankę Eva. Będziemy potrzebować dwie takie połówki, które następnie połączymy razem. Następnie metalicznym mazakiem, który będzie odznaczał się od mojej pianki, narysowałam proste linie od około 1 cm od krawędzi. Kolejno użyłam ostrego nożyka, żeby zrobić na piance nacięcia. Podążyłam za wcześnie wyrysowanymi liniami i upewniłam się, że moje cięcie nie jest zbyt głębokie. Cały bajer polega na tym, żeby następnie naszą piankę podgrzać opalarką, przez to będzie się ona lekko kurczyć. Pory pianki zamkną się, ukazując prościutką, estetyczną linię. Taka podgrzana pianka jest również o wiele gładsza, przez co świetnie nadaje się później do malowania.
Gotowe boki hełmu łączymy na środku klejem kontaktowym i następnie możemy połączyć go w całość z górą. Czas, żebyśmy zabrali się za rogi. Jest masa sposobów na wykonywanie cosplayowych rogów, ale ja zdecydowałam się jednak pozostać w całości przy piance Ewa. Te konkretne różki postanowiłam wykonać na bazie okręgów z pianki. Stworzyłam 11 części wykroju, a każda z nich była o 1 cm mniejsza niż poprzednia. Każdą część ostrożnie drysowałam na piance i wycięłam skalpelem. Jeżeli ktoś z Was jest fanem puzli, to polecam Wam robienie właśnie rogów z pianki Ewa. No, tego tu jest sporo. O matulu, ile części. Każdy z paseczków lekko ogrzałam w palcach, a następnie zrolowałam, tak żeby później było mi łatwiej je połączyć klejem. Po złączeniu wszystkich pasków powinniście uzyskać 12 osobnych pierścieni. Te okręgi wkładamy kolejno jeden w drugi, tak jak wskazują nam cyferki. Tak złożony róg możemy formować w różne kształty i strony, żeby pasował do naszego projektu. Wróćmy na chwilę do bazy hełmu. Teraz na czubek możemy nakleić pasek pianki, który zakryje nasze szwy. Tylnią płytę hełmu robimy w taki sam sposób jak boczną. Wycinamy, rysujemy krawędź, nacinamy ją nożykiem i traktujemy opalarką. Tylnia część ma lekko odstawać od bazy hełmu. A ten efekt pomogą nam uzyskać lekkie nacięcia na piance, dzięki którymi będziemy mogli tą piankę lekko rozchylić i ukształtować. A teraz czas na piankową ochronę nosa. Ten element wykonałam z cieńszej, przez co większej pianki grubej na 3 mm. Kolejny krok to różki i znalezienie im miejsca na naszym hełmie. Mój wykrój skonstruowałam w taki sposób, żeby szwy na hełmie i szwy bazy rogu schodziły się w jedną linię. Kolejno w podstawie instaluję mój róg z pianki i modeluję go w taki sposób, żeby pasował mniej więcej kształtem i formą do mojego całego hełmu. Róg może być bardziej zawinięty, a może bardziej prosty. To wszystko zależy od Waszej fantazji. Pamiętajcie tylko, żeby na końcu zabezpieczyć upragniony kształt klejem. Nasz hełm na grafice referencyjnej posiada takie dość grube nity na przedniej i tylniej części. Można je zrobić na wiele sposobów, jednak moim ulubionym jest zawsze używanie półperełek z plastiku. Takie perełki dekoracyjne możecie kupić w każdym sklepie plastycznym lub przez internet i mają one naprawdę różne rozmiary. Po przemalowaniu będą one świetnie imitować metalowe nity. W tym momencie baza naszego hełmu jest praktycznie gotowa i czas na nadanie mu troszkę struktury. Do tego celu pokażę Wam ciekawy patent przy użyciu folii aluminiowej. Zrolujcie kawałek folii w kulkę i podgrzejcie mocno piankę. Gdy pianka będzie gorąca, z całą siłą przyciśnijcie kulkę do powierzchni. Folia powinna odbić się w piance, zostawiając bardzo realistyczną i taką organiczną strukturę. Możemy raczej założyć, że nasz wojownik walczył z niejednym smokiem, więc jego hełm nie będzie raczej idealnie czysty i gładki. Warto więc będzie dodać mu troszkę więcej ubytków i zarysowań w metalu, tak aby wyglądał on troszkę bardziej realistycznie. Do tego celu użyję wypalarki do drewna, która świetnie sprawuje się razem z pianką Ewa. Troszkę uszczerbków, troszkę rys po mieczu i już mój hełm wygląda faktycznie jak z gry. I koniecznie nie zapomnijcie o fakturze na rogach. One wymagają szczególnej uwagi, tak żeby nie wyglądały jak kawałek plastiku. Najważniejszym krokiem przed malowaniem naszego hełmu będzie pokrycie go jakąś bazą. W cosplayu pianka najczęściej pokrywa się wikolem, czyli klejem do drewna na bazie wody. Ten klej nie tylko wzmocni całą konstrukcję, przez co pianka będzie bardziej wytrzymała, jak i stworzy fajną, błyszczącą bazę pod farbę. Wikol nakładamy na piankę szerokim pędzlem, który może być lekko mokry. U mnie zazwyczaj są to 3-4 warstwy kleju. Czasami pędzel może zostawić lekkie ślady na powierzchni kleju. Żeby się ich pozbyć, możemy użyć papieru wodnego, czyli bardzo drobnego papieru ściernego. Tak przygotowany hełm czeka już tylko na malowanie. Najpierw położyłam na niego jedną warstwę czarnego sprayu, a następnie nałożyłam lekką warstwę sprayu samochodowego w kolorze metalicznym. W takim kolorze hełm wygląda już nawet nieźle, chociaż ciągle czegoś mu brakuje. Czas użyć farb akrylowych, pędzelka i dużo wody. Aby tchnąć życie w nasz kostium, konieczne będzie nadanie mu troszkę więcej głębi. Do tego celu możemy użyć np. techniki wash, czyli bardzo mocno rozwodnionej farby akrylowej.
Czarny łoż kładę w każdy zakamarek mojego hełmu, tak żeby woda z farbą wpłynęła we wszystkie szczeliny, zagłębienia czy rysy. Nie dajcie farbie wysnąć i szybciutko zetrzyjcie jej nadmiar chusteczką. W ten sposób farba uwydatni wszystkie zagłębienia i fakturę, którą budowaliśmy wcześniej. A cienkim, precyzyjnym pędzelkiem możemy wprowadzić farbę we wszystkie zakamarki czy rysy. Tą samą technikę stosujemy na rogach. Przy czym tu proponuję mieszankę brązów, beżów, kolori kości, tak żeby faktycznie ten róg był bardzo organiczny. A na sam koniec użyjemy techniki suchego pędzla, czyli wtarcia jasnej farby w powierzchnię naszego hełmu, tak żeby ona jeszcze bardziej wyciągnęła wszystkie szczegóły. I gotowe! Nasz hełm można jeszcze zabezpieczyć bezbarwną farbą werniksową, po czym można ruszać w drogę. Ten nietrudny projekt polecam wszystkim początkującym, tak jak piankę Ewa. Dajcie znać w komentarzach, czy zrobicie swoją własną wersję takiego hełmu. Dzięki serdeczne za uwagę! Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny. A może nawet zachęci Was do Waszego pierwszego cosplayu. Pianka Ewa to jeden z najbardziej wszechstronnych i przydatnych materiałów do tworzenia kostiumów. Dlatego serdecznie polecam to tworzywo na początek Waszej drogi w cosplayu. Jeżeli zainteresowała Was ta tematyka, to polecam Wam serdecznie mój kanał na YouTubie, gdzie tworzę właśnie takie filmiki, poradniki dla cosplayerów, gdzie pokazuję, jak tworzę kostiumy. Z tej strony będą jak zwykle inne moje filmiki, poradniki, tutoriale, vlogi i wszystko cosplayowe. Tu będzie moja subskrypcja, a tu będzie Patronite. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na strzały w kolanach, moi drodzy podróżnicy, i do zobaczenia później, więc pa! Buźka! A teraz dajcie suby. Dajcie suby, dajcie. Pięknie.